Moje pytanie e, jakby nie dotyczy samego rozpoznawania tego, o czym mówisz, tylko powiedzmy, zakładam, że rozpoznaję to. Siedzi to we mnie, mówiąc tak kolokwialnie, i staram się to wprowadzać w życie. Ono jest mi potrzebne do tego, żeby zrozumieć, czy to w ogóle jest możliwe. Okej. Czy ty osiągasz stan taki, w którym, że tak powiem, nie chcę powiedzieć non-stop, ale prawie cały czas jesteś w stanie wracać do takiego, utrzymywać tą percepcję tego widzenia z miejsca, z którego patrzysz, tak pokrótce. Nie wiem, czy jest możliwe takie, no, w większości swojego czasu bycie w tej perspektywie? Samo to, w jaki sposób zadajesz to pytanie, to zadajesz to pytanie w taki sposób, jakbyś wierzył, że możesz to utrzymać. Poczekaj. Zastanawiam się nad tym, tak? Okej, no zaraz tam przejdziemy. Jakbyś wierzył, że można to utrzymać i można tam być przez długi, długi czas, tak? Czyli, poczekaj. Ty już tam jesteś. Zaczekaj jeszcze chwilę. Nie mieszaj. To nie jest kwestia utrzymywania. Nawet jeśli na powierzchni jest więcej fal i jest gęsto i się dużo dzieje, ty tam jesteś. Ty intuicyjnie to czujesz. Natomiast zadajesz pytanie i tak z perspektywy umysłu, jakbyś mógł tam jeszcze być albo nie być. Więc to pytanie nie ma sensu. Wtedy powstaje złudzenie, jakbyś mógł coś tutaj zrobić w ogóle. To jest dla mnie jakby zrozumiałe, natomiast problem mój, wyzwanie polega na tym, że wiadomo, świat nas wciąga, nie? I chcąc nie chcąc gubimy tą perspektywę. Częściej bądź rzadziej gubimy ją. Znaczy inaczej, ciągle tam, ja czuję to, że ja tam jestem, ja to gdzieś tam już pracuje we mnie, natomiast też im bardziej funkcjonuję w tym naszym świecie trójwymiarowym, tak, tym bardziej mnie on wciąga, tym częściej mnie on wciąga. Im więcej czasu spędzam na jakimś wyciszeniu, na jakimś niebyciu w tłumie, w tych naszych sprawach codziennych, tym mi łatwiej jest to w ogóle pozostawać w tej perspektywie. Natomiast wyzwanie jest z tym, no, nazwałem to powrotem, tak? Ja wiem, że to jest określenie z umysłu, natomiast Używaj tego powrotu tak często, jak trzeba. I nie zastanawiaj się i nie porównuj tego do nikogo. to nie chodzi o porównanie, tylko właśnie o samą, jak w tobie to pracuje, tak? W ogóle to nie pracuje we mnie, w ogóle. Od lat nie pracuje to wcale. Nie pracuję nad tym świadomie w ogóle od lat. Nie pracuję nad powrotem, nad utrzymaniem. Nic w tym kierunku nie robię. Ale masz momenty, w których cię porywa. Oczywiście. I co wtedy mnie starasz się porywa. świadomie Nie, porywa wracać mnie. do tej perspektywy? Czy... Nie, porywa mnie po prostu i jestem świadoma porywania. Czyli co? I co z tego, tak? Czyli Dokładnie. Problem jest taki, że my myślimy, że to coś złego, tak? Że ojej. Że po fakcie przychodzi interpretacja, no tak być nie powinno. No porwało cię, zauważyłeś to? czyli Cię jeszcze porywa? Nic je na pewno nie porywa. Nic już w ogóle. Czyli zakładamy, że sama świadomość tej perspektywy, że tak powiem, pomoże nam
Nie Znowu zakładaj, zobacz, nie zakładaj, tylko sprawdź to w tej chwili. Rzeczywiście to sprawdź. Zobacz, co ta perspektywa robi. Nie zakładaj, bo tak jakbyśmy znowu powoływali do istnienia czas, że po pierwsze, że możemy coś w tym temacie zrobić, więc jeśli powołujemy tak naprawdę do istnienia jednostkę, której nie ma, która miałaby coś zrobić. Istotę, której nie ma, która miałaby coś zrobić. Więc zaczynamy tworzyć iluzoryczny świat, który jest zupełnie pozorny. Zaczynamy tworzyć i jeszcze ja ci mogę przekonać, że tak możesz zrobić, tak? Ty nie istniejesz, a ja ci mogę powiedzieć, ale możesz to jeszcze zrobić i tamto. Ty nie istniejesz, a ktoś ci może powiedzieć, weź jeszcze to zrób. To ci pomoże. Ja wiem, to jest trochę dziwne, tak? No bo jak w takim razie się komunikować? Przecież komunikujemy się w tej chwili nawet, próbujemy się zrozumieć, rozmawiamy, prawda? Ale zobacz, że tu jest taki ustęp i taki kompromis, na który wchodzimy. Kompromis, który polega na tym, że to my zarządzimy tą rzeczywistością. Jak ty, Nitia, to robisz? Jak ja mogę się nauczyć tego, jak ja mogę nauczyć się to robić? Ja nie istnieję, ale mam się nauczyć, jak to zrobić. Więc sekretem jest przestać robić i zauważać tą chęć skontrolowania rzeczywistości, bo tak naprawdę chodzi o skontrolowanie rzeczywistości. Nie chciałbyś wpadać i wypadać, chciałbyś być cały czas podłączony w takim stopniu, że wszystko płynie swobodnie i nic cię nie unosi za bardzo, że jest tak, wiesz, jest tak dobrze. Każdy by tak chciał. Znaczy ja mogę wpadać i wypadać, tylko żebym gdzieś tam, powiedzmy, miał, nie chcę powiedzieć, większą kontrolę nad tym. Dobra. Generalnie nie chodzi mi o kontrolę, ale chciałbym ją mieć. My tak naprawdę boimy się utraty kontroli, której i tak nie mamy. Więc odkrywamy takie subtelne, nawet sami przed sobą zaczynamy odkrywać takie subtelne podkłady kontroli, które myśleliśmy, że nie mamy. Ale ona po prostu tam będzie tysiące razy jeszcze wychodziło na różne sposoby, nawet takie bardzo subtelne, duchowe, mistyczne sposoby będzie wychodziła ta jednak próba skontrolowania. Ja nie mówię, że to jest coś złego, to jest po prostu automat w naszej głowie. Automat starania się. Chcielibyśmy coś zrobić. Ale jak inaczej to się odczuwa, kiedy chcesz coś zrobić, ale masz z tym luz. Wyjdzie mi, to mi wyjdzie, nie wyjdzie mi, to mi nie wyjdzie, spoko. A jak bardzo ci zależy, żeby wyszło. Jak to się od środka czuje, jak ci za bardzo zależy. Żeby przypadkiem jednak może tak nie było. Ja myślę, że każdy, kto by usiadł na tym krześle, skonfrontowałby się z tym samym, co ty mówisz i co czujesz. Każdy z nas, który by usiadł na tym krześle, tak naprawdę każdy tutaj siedzi i każdy tak próbuje, tak jak ty. Więc to jest bardzo uniwersalny przypadek. Uf. Wychodzi mi z tego, nie wiem na ile umysłu w tym jest, natomiast wychodzi mi z tego, że jakby im więcej tego poczucia tej perspektywy, tym lepiej, tak? Znaczy w sensie takim, że łatwiej chciałem powiedzieć percepcja, chciałem powiedzieć Daj spokój. świadomość. No właśnie, Daj spokój. ciężko Im nawet lepiej. to Zobaczcie, nawet językowo to mamy tak. Wiadomo, że robię to po to, żeby było lepiej, bo gorzej to być, kurczę, nie może. Nie może być gorzej. Im bardziej nie też powinno w ogóle być. Zupełnie szczerze. Gorzej to wiadomo, że jest źle. Przecież zawsze chodzi o to, żeby było lepiej.
A i kiedy słyszymy odprężyć się do tego, co jest, to jak to przyjmujecie, jak to rozumiecie? Do tego, co jest, a jest dobrze. Tak to rozumiecie? Do tego, co jest. I w tym z dyskomfortem, z pomieszaniem, z frustracją czasem, z lękiem, z bólem czasem, z niezadowoleniem czasem, z pomieszaniem w sprawach duchowych. Taki film grają dzisiaj. A za chwilę będą grać inny. I pytanie, kto to oceni, za chwilę powie, ten film był oświecony, w tym czasie byłam oświecona, a potem już byłam nieoświecona. Innymi słowy, taki film chcę, żeby grano, a tego nie życzę sobie. Im bardziej nie życzę sobie, tym częściej go grają. I jeszcze nie dają pożywienia w ogóle, żadnej metody na to, jak żyć. Nic nie dają. Żadnej nagrody za ten wysiłek i za to, że tak dobrze zrozumiałem. Nic. Albo, że tak dobrze nic nie wiem. Też nie ma nagrody. Więc przestaję szukać tej nagrody na zewnątrz i znajduję ją w środku. Pogodzenie się z tym, co jest. Nie teoretyczne, a praktyczne pogodzenie się absolutnie z wszystkim. I z dyskomfortem też. I niestety nie na zawsze, nie do przodu, tylko w tej chwili za każdym razem trzeba będzie się zgodzić. Znaczy nie trzeba, no można. Czuję to w tym momencie tak, jakby w momencie, kiedy tylko, znaczy, że to jest tak proste, że nie trzeba o tym w ogóle myśleć. Cudownie to powiedziałeś. I w momencie, kiedy Brawa. tylko się pojawiają myśli, pojawia jest się tak problem. Proste, to jest tak proste, że nie trzeba o tym w ogóle myśleć. Zapiszcie proszę, to będzie nowy quote. To jest tak proste, że nie trzeba o tym w ogóle myśleć. Tłumaczyć. Ja czuję się usatysfakcjonowany odpowiedzią. Super. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.